Dzisiaj świat obiegła sensacyjna informacja, mieszkanie na start, kredyt nowy i pytanie, czy nie jest to przypadkiem fal start tego kredytu. Oto spytam się Krzysztofa Bontala, który jest specjalistą od kredytów. Świetnie sprawdzał się w kredycie 0%, teraz będzie się sprawdzał w kredycie mieszkanie na start. Witam Cię, Krzysztofie. I takim krótkim tylko wstępem powiem, że na ten program chyba przewidziano 500 milionów, podobno jak twierdzi minister Hetman. Ma już on wejść od połowy tego roku 2024. Do tych jeszcze rozbieżności twierdzeń ministrów to wrócimy później. Single do 35 roku życia dostaną ten kredyt, a pozostali bez limitu i w ogóle będą jakieś dodatkowe stawki. Przedstaw nam ten program. Widzimy tutaj, to co widzimy, to jest informacja z Business Insidera. No i jak ją odczytujesz? Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim to pomyślności w nowym roku, bo już zaczyna być ciekawie w tych pierwszych dniach. Tu tylko sprostuję, bo Tomek trochę wybiegł w przyszłość. Ja się dobrze sprawdzałem w kredycie, bezpieczny kredyt 2%, a nie kredyt 0%, ale wiemy co miał na myśli już, tak? To co się dzieje, zresztą ja też pewien falstart wczoraj popełniłem, bo nie wiedziałem, że dzisiaj poznamy nazwę nowego programu, tak? Tak jak już tam wspomniał Tomek, Mieszkanie na start, to chyba taka jest ta nazwa robocza tego nowego programu. Dzisiaj zostało podane kilka informacji, tutaj mamy na tej tablicy, na tym screenie, natomiast trzeba je wytłumaczyć, bo one są nie do końca precyzyjne według mnie. Po pierwsze, trochę żałuję, że nie zrobiono, to jest dziwne co powiem, ale że żałuję, że nie zrobiono takiej konferencji, jak zrobiła to poprzednia ekipa, kiedy robiony był program Bezpieczny Kredyt 2%. Tam nie była precyzyjna ta konferencja prasowa, ale przynajmniej mieliśmy taką pigułę, że wszystkie informacje były podane w jednym miejscu, te z grubsza, przynajmniej założenia. My dzisiaj dowiedzieliśmy się, jak głównie z Polskiej Agencji Prasowej, że wypłynęły założenia. I teraz jakie mamy założenia? No po pierwsze to, co się wszyscy spodziewali, to co było komunikowane tak naprawdę przez ministerstwo, czyli kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe, pogłoski mówiły, że będzie ustawione na 10 000 złotych, ale to, co zobaczyliśmy, to tak naprawdę nie jest żadne kryterium dochodowe, bo jeżeli jednoosobowe, tak zwany singiel ma 10 000 brutto, dwuosobowe ma 18 000 brutto, trzyosobowe 23 000 brutto, jeszcze też nie wiadomo, jak to brutto ma być liczone, czy to jak banki, czy w jakiś inny sposób to liczą, no to nie będzie to duże ograniczenie tak naprawdę. No jeżeli my mówimy o mniej zamożnych osobach, którym trzeba pomóc w nabyciu swojego pierwszego mieszkania lub domu, no to nie jest, to te kwoty, które my zobaczyliśmy, raczej ograniczeniem dużym nie będą i to, tak jak gdzieś już komentowałem dzisiaj rano, raczej nie zmniejszy dużo liczby beneficjentów. Druga rzecz to, że oprocentowanie ma być tego kredytu zróżnicowane w zależności właśnie od wielkości gospodarstwa domowego. I tutaj jest taka nieprecyzyjna informacja podana, bo to, co widzimy, jest określone dokładnie w ten sposób, że dopłata do kredytu będzie zróżnicowana w zależności od gospodarstwa domowego. W gospodarstwach domowych dopłata będzie wynosiła 1,5%, trzyosobowych tam 1%, 0,5%, pięcioosobowych. No to jest błędne sformułowanie, dlatego że widzimy tutaj, że im większe gospodarstwo domowe, tym mniejsza dopłata procentowa. Oczywiście tutaj na pewno chodzi o to, że efektywne oprocentowanie, tak jak mamy dzisiaj, bezpieczny kredyt 2%, to teraz będzie od 0 do 1,5%. No nie wiadomo, to zrobią rodziny 6-osobowe. Idąc tym tokiem, to powinny mieć minus w ogóle oprocentowanie. No pewnie to jest też złośliwość, przepraszam, bo wiem, ale wiesz, to jest trud myślowy, pewnie 5-osobowe i większe, tak to rozumiem. No ale już mamy tu informację, że w założeniach najgorsze oprocentowanie będzie lepsze niż to, które mamy w bezpiecznym kredycie 2%. Bo bezpieczny kredyt 2% to 2%, tu mamy 1,5%, to jest najwyższe, ale już trzeba na to uważać, bo tutaj ta informacja już jest taka, uważam, odwrotna, tak, niż powinna być, nie wiem z czego to wynika. No i najwięcej tutaj problemów przysparza ten ostatni podział, tak. W serwisie Polskiej Agencji Prasowej było napisane, że
Kwota kredytu i wysokość dopłat będzie uzależniona właśnie od wysokości, od wielkości gospodarstwa domowego. Natomiast później jest napisane, że kwota kredytu będzie wynosiła 200 000 dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 400 000 dla dwuosobowego i tak dalej, tak jak mamy to napisane, a media, większość mediów obiegła informacja, że to będzie wysokość dopłaty, nie wysokość kredytu. Ja tutaj jeszcze czekamy tak naprawdę na to, żeby ktoś powiedział, która wersja jest prawidłowa, natomiast przyznam, że dopłata 600 000 dla mnie to jest jakiś kosmos. To tutaj chyba nikt tego nie zakłada, że dopłata do kredytu będzie wynosiła 600 000. Jeszcze Onet podał, że za każde następne dziecko, czyli powyżej tej chyba 5 osób w rodzinie, będzie następne 100 000, czyli 700 000 dopłaty. To o jakim my kredycie mówimy, tak? To ten kredyt, nie wiem, cały będzie spłacony, czy nikt nie zapłaci już nic tak naprawdę, bo tu jest błąd według mnie, tu nie chodzi o dopłatę, wysokość dopłaty 200 000 to nie jest wysokość dopłaty, tylko wysokość kredytu. Zaraz się o tym pewnie przekonamy. Tym bardziej, że budżet na ten program jest szacowany, przynajmniej znowu to w tych założeniach, na 500 milionów złotych, czyli w 2024 roku, ale że robimy to od kwietnia, tak, zakładamy, czyli od drugiego kwartału, bo nie wcześniej, to dobra, może jeszcze nie jest źle, ale jest to szacowane, że to znowu te 500 milionów ma starczyć na 50 000 kredytów. Czyli dopłata roczna to 10 000. To jakim cudem 600 000 wyjdzie dopłaty przez cały kredyt? To ile tych lat musiało być dopłaty? Jeszcze tym bardziej, że dopłata w każdym następnym roku była mniejsza, bo dopłata przecież jest, przynajmniej w bezpiecznym kredycie 2%, ona jest naliczana proporcjonalnie, procentowo od kwoty zadłużenia. To jeżeli w pierwszym roku mamy 10, w każdym następnym będziemy mieli mniej niż 10, tak zakładamy, to jak się odbiera 600 000? To jest w ogóle niemożliwe, nawet matematycznie, tak? A 700 to już w ogóle nie wspomnę Tomku o tym. I to jest takie... Wejdę ci w zdanie teraz, pozwolę sobie, bo jeszcze doprecyzujmy. Średnia dopłata do obecnego kredytu 2% to jest chyba ponad 18 000 i to jest dopłata do odsetek, do różnicy między odsetkami. Tutaj rząd zakłada, że odsetki będą jeszcze niższe, a dopłata będzie, jak powiedziałeś, średnio 10 000. Ja interpretuję to, co ty powiedziałeś, to w ten sposób, że to, co oni właściwie napisali, że te 20 000 to ma być kredyt, który jest dostępny w ramach tego programu bezpiecznego, czyli ten singiel będzie mógł wziąć kredyt o kwocie 200 000. Nie wiem, czy to jest prawda, bo czekam na informację. Dlaczego w ogóle tytuł audycji jest Falstart? Dlatego, że takiego chaosu informacyjnego to ja dawno nie widziałem. Tak jak powiedziałeś, byłeś zmuszony do pochwalenia poprzedniej ekipy, która też ma swoje za uszami i też te informacje nie zawsze były precyzyjne, ale tutaj to w ogóle mamy koszmar. Dopiero 2 dni temu pani wiceminister edukacji, pani Lubnauer mówiła, że nie będzie żadnych dopłat. W programie jest budownictwo komunalne, które w ogóle nie jest poruszane przez ministra Hetmana, natomiast on się wziął właśnie za naprawianie tego kredytu i uważaj, ty powiedziałeś od 1 kwietnia, ale w komunikacie, który ja przeczytałem, to już jest napisane od połowy roku, bo te informacje o 1 kwietnia też były. Tak więc ja bym chciał, żeby skromną prośbę, może ktoś ogarnie ten bałagan informacyjny, bo mamy to, co mamy. Co będzie w ogóle, Krzysztofie, powiedz nam też takie pytanie, bo tak, jaki dzisiaj kredyt może dostać ten zwykły osoba, singiel, który zarabia 10 000, to na jaki on kredyt może mieszkaniowy liczyć? To ja teraz zwróciłem na to uwagę, bo tam jest podane kwoty brutto, tak? Bo to na świeżo wszyscy tam oceniamy, więc tego netto będzie pewnie z 7,5, tam z 7, to tak mniej więcej będzie, w zależności kto jak zarabia, tak? Ogólnie mamy taką zasadę narzuconą w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, że suma naszych zobowiązań, czyli jak nic nie mamy, to tych rat kredytowych nie powinna przekraczać, powiedzmy 40-50% maksymalnie naszych dochodów netto. Przyjmijmy te 40%. To jeżeli ktoś zarabia 7,5 tysiąca, to 40% to będzie jakieś 3 000 z kawałkiem. Około takiego, tak? Jeżeli dzisiaj 100 000 kredytu to jest rata standardowego takiego, tam 700 zł powiedzmy,
przyjmijmy, tak, że będzie, no to te 3000 starczy na jakieś 450 000. To tak mniej więcej, tak lekko licząc, nie, no jakby było to 50, jakby to było 50%, to było jakieś tam, no nie wiem, 500 000, no to gdzieś tutaj w tych granicach by to oscylowało, tak, bardzo, bardzo uogólniając te zasady bankowe. No, dochodząc jeszcze, zwróćmy uwagę na ten górny próg. W ogóle zresztą 10 000 w Polsce jest to zdecydowanie powyżej średniej. Zdecydowanie. 33 000 przy rodzinie tej 5-osobowej to też jest dochód zdecydowanie powyżej średniej krajowej, czyli ten kredyt mogą wziąć ludzie bogaci i na ten kredyt będą się składali wszyscy pozostali. Wszyscy ci, którzy są singlem, którzy są w związku w parze, wszyscy ci, którzy mają 1 lub 2 dzieci w tej parze, bo ich ten kredyt i kupili sobie na przykład wcześniej mieszkanie, rok temu, 2 lata temu, ale teraz potrzebują większe mieszkanie, to zgodnie z tymi założeniami w ogóle nie będą mieli prawa do tego kredytu, bo tam jest napisane, że w tym informacji przynajmniej jest napisane, że oczywiście możesz kupić sobie drugie mieszkanie, ale jak masz tych dzieci całą gromadkę, więcej niż 2 na utrzymaniu. W dodatku zobacz, że w tym programie nie wprowadzono znowu limitu ceny metra kwadratowego. Ja na to chciałem zwrócić uwagę, bo my mieliśmy te przecieki przecież już tam od tygodnia więcej, 2, 3, 4, tak, że będzie te kryterium dochodowe, że będzie coś tam wstawione i w żadnej tej plotce, tym nie wiem, tej informacji, tak samo dzisiaj nie mamy cały czas limitu ceny metra kwadratowego. Nie został też podany, nie została też podana dzisiaj, przynajmniej ja nic o tym nie wiem w tych komunikatach, maksymalna kwota inwestycji. Tam pamiętamy, mieliśmy 700 i 800 tysięcy, tak, w zależności czy to singiel, czy większe gospodarstwo domowe. Tutaj w tym okresie przedwyborczym, zresztą to nawet chyba jest taka strona Kredyt 0% Info, która została przygotowana przez Koalicję Obywatelską w tym czasie wyborczym i tam już było 900 tysięcy. Czyli tu jeszcze mamy parę rzeczy, wiadomo, że to będzie jeszcze, wiadomo, założenia będą zmieniane, tak? Ja ci przerwę znowu, bo jeżeli wrócimy do tej interpretacji, że te kwoty tam podane jako dopłaty to są kwoty kredytu, no to, bo to jako dopłaty to absolutnie to w ogóle nie ma na to takich pieniędzy w Polsce. Już tutaj, jak ty mówiłeś przed moim teraz tym ostatnim właśnie z ostatnimi zdaniami, dostałem tutaj informację, że na śniadaniu prasowym, pewnie chodzi o Polską Agencję Prasową, bo oni organizują te śniadania prasowe, prawda, była mowa o kwotach kredytu. To tutaj znowu teraz, jeżeli zostanie to, że to jest jednak kwota kredytu i by się to sprawdziło, czyli że te założenia później potwierdzą się w projekcie ustawy, tak, w projekcie programu, no to mówimy o kredycie 200 tysięcy dla singla. No i teraz... No to w Warszawie, jak chce kupić kawalerkę, to musi mieć 300 tysięcy wkładu własnego albo wziąć inny dodatkowy kredyt. Właśnie o to mi chodzi. I teraz nie wiem, może będzie jakieś inne rozwiązanie mówiące też o tym, że bo my się cały czas odnosimy do tego kredytu, bezpieczny kredyt 2%, tak? Czyli my jakby te nowinki, które dzisiaj słyszymy, czy które słyszeliśmy wcześniej, my jakby upgrade'ujemy ten bezpieczny kredyt 2%, bo tyle tylko wiemy. Ale może w zamyśle autorów jest jakaś inna zasada dopłat w ogóle, może to ma być inaczej zrobione. No na pewno nie tam, te dopłaty nie będą spadały z wielkością gospodarstwa, tak jak zostało to przekazane, bo to jest dura, ale no te 200 tysięcy, kurczę, to w małych miejscowościach już będzie kłopot za 200 tysięcy coś kupić, a gdzie tutaj jakiś Kraków, Warszawa, to wyeliminowany byłby, przyznam, nawet bez, i wtedy powiem Ci, to nie trzeba nawet wprowadzać żadnego limitu metra kwadratowego, bo to jest już po imprezie, tak. Zresztą my mówimy o 200 tysięcy, tam jest dla dwuosobowego, bo to jest też ciekawe, dwuosobowe gospodarstwo, nie małżeństwo, nie para z dzieckiem, bo to byłoby w ogóle 3-osobowe, tak. Czyli w domyśle ja zakładam jedną rzecz, mówimy także o związku partnerskim, czyli o związku nieformalnym, tak.
No niekoniecznie, bo w ogóle gospodarstwo domowe to są osoby, które się utrzymują razem, czyli na przykład ja mieszkam z tatusiem, z wujkiem, z kimkolwiek i już podpadam pod gospodarstwo domowe. Wiem, ale to tutaj wiesz, tu będzie diabeł zawsze tkwi w szczegółach i to będzie standardowo unormowane, wiesz, w definicjach ustawy albo tam innych rzeczach, tak jak tutaj. Miejmy nadzieję. Wiesz co, i oby było to zrobione precyzyjnie, bo przecież pamiętamy, ile tutaj było kłopotu o te gospodarstwa domowe, kto z kim może mieszkać, co to jest to gospodarstwo, bo było tutaj, no do tego to się odnosiło, nie? Ja podsumowując, Krzysztof, bo teraz zostawmy już ten nowy pomysł rządowy, który jest kompletnym falstartem informacyjnym. To jest po prostu straszne, jak to ogłoszono. Jaki to może mieć wpływ na rynek nieruchomości? Tego nie wiemy, bo nie wiemy do końca, co ogłoszono. Ale wiesz co, ale przecież ty doskonale pamiętasz, jak same takie informacje już na jesieni wpływały na rynek nieruchomości, informacje o bezpiecznym kredycie 2%. Tak? No, na wiosnę tamtego roku oczywiście ludzie rzucili się na zakupy. Słuchaj, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nieważne, że nie wiemy, ale mamy informację i to już z pierwszej ręki, no bo z ministerstwa, że będzie program. To wystarczy. Już będzie domysł, bo wszyscy będziemy się odnosili, tak jak ja tutaj gdzieś porównuję do tego bezpiecznego kredytu 2%, będziemy się odnosili do tego bezpiecznego kredytu 2%. I co to spowoduje? To spowoduje, że wszystkie te scenariusze, prawdopodobnie oczywiście, to sobie dodam to słowo, ale to niepotrzebnie je dodaję nawet, uważam, ale to spowoduje, że te scenariusze o spadkach cen nieruchomości w Polsce, czy tam innych rzeczach, no trzeba będzie pewnie włożyć między książki. No bo kto dzisiaj, jak będą następne dopłaty, następny tani pieniądz na rynku, no kto dzisiaj będzie ceny opuszczał? Jeszcze jedno. Zauważ, że też nie ma w tym komunikacie ani słowa na ten temat, z jakiego mieszkania z jakiego rynku te mieszkania będziesz mógł kupować. Czy to będzie rynek pierwotny, czy wtórny, bo ja na przykład uważam, że co było błędem, jednym z błędów bezpiecznego kredytu, to, że dopuszczono mieszkania z rynku wtórnego oraz dopuszczono również finansowanie mieszkań od takich inwestorów, którzy niekoniecznie robią flip jako osoba prywatna, tylko on jako biznesmen zarezerwował mieszkania u dewelopera i potem odsprzedaje je drożej na podstawie umowy przedwstępnej, a nie cesji jakiejś umowy. Tego nie ukrócono. I dlaczego ja mówię o tym rynku wtórnym? Bo gdyby rynek wtórny nie był objęty bezpiecznym kredytem, to załóżmy parcie tych kredytobiorców skierowane byłoby na rynek deweloperski, ale rynek deweloperski też nie mógłby wtedy ciągnąć cen w nieskończoność i robić sobie podwyżek, bo w pewnym momencie ludzie by się zastanawiali, a dlaczego ja mam płacić 200 000 złotych u dewelopera, jak na rynku nieobjętym kredytem w lepszej lokalizacji, starsze mieszkanie, mógłbym kupić na przykład za 10 000 złotych za metr, czy za 12. Dlaczego tak jest? No bo jeżeli jeden rynek nie jest wspierany, no to po prostu tam nie ma szaleństwa cenowego. Wszyscy podnieśli ceny, sprzedający, dlatego że wiedzieli, że wiele osób łapie się na ten kredyt. Krótko mówiąc, ten nowy pomysł na razie w ogóle nie wprowadza żadnych zabezpieczeń przeciwko dalszemu wzrostowi cen. Też jestem ciekaw, ty powiedziałeś, że on wejdzie, że ludzie będą grali, że on wejdzie. No i powiedzmy sobie, że ja powiem tak, determinacja nowego ministra jest bardzo duża, ponieważ on postępuje wbrew umowie koalicyjnej, w której wyraźnie ten program wykreślono, postawiono na budownictwo komunalne. Jestem ciekaw, czy Lewica albo czy partia Hołowni, która była przeciwna programom tego rozdawnictwa, teraz podniesie rękę za taką ustawą. Jeżeli będą głosowali, to znaczy, że program koalicyjny i wszystko, co mówiono wyborcom, jest po prostu nieważne. Wiesz co, no ta polityka tam tutaj zawsze będzie miała miejsce i tutaj ja uważam, znowu swoją jedną z tych moich mantr powtarzam, że jeżeli ktoś rozważa dzisiaj gospodarkę bez polityki, to jest naiwny. I to jest prawda. Aczkolwiek, zobacz, to już nie są jakieś domysły, że ktoś coś powiedział zakuluarowo. Weź przypomnij sobie, że pan minister Krzysztof Hetman następnego dnia po objęciu urzędu
już w mediach zadeklarował przedłużenie programu, to tak było chyba wtedy powiedziane, że przedłużenie programu Bezpieczny Kredyt 2%, a później modyfikacja, jak już będzie to modyfikacja, tak? Zobacz, to była informacja, dla mnie to była deklaracja, to nie było żadne, że może zrobimy, nie, on to powiedział zrobimy i to pokazało, jaka tam jest ta gradacja tych programów. No przecież to był pierwszy lub drugi jego dzień, nawet powiedział, że od razu się tym zajęliśmy. Zobacz, tutaj z tych programów też mówimy o tym programie. No, ja nie wierzę trochę, już przestałem wierzyć w to, że to nie jest ustalone z innymi, że Koalicja Obywatelska nie ustaliła sobie tego z resztą koalicjantów, tak? Że koalicjanci dowiadują się teraz z mediów, że oni sobie, że część z ich tam grupy sobie robi jakiś program dowolny. No nie, tam Tym nie bardziej wiem. zwróć uwagę, że minister Hetman dostał się obecnie do rządu i z ramienia dostał się do rządu z ramienia partii pana Hołowni, która jest przeciwna rozdawnictwu, ale całą karierę swoją wiązał z PSL-em, który zapowiadał kredyt, rodzaj bezpiecznego kredytu 1,5%, więc rozumiem, że pan Hetman teraz, będąc z rządu, z partii Hołowni, realizuje program PSL-u. Chciałbym zostawić na chwilę ten program i krótko tylko podsumować, co wiemy o bezpiecznym kredycie, bo on też wbrew informacjom prasowym, gdzie napisano koniec bezpiecznego kredytu, to on tak naprawdę się nie skończył. Póki co ustawa jeszcze jest. Z tego co wiem, limity pieniędzy na rok 2024 już zostały wyczerpane, a nawet przekroczone, ale przecież w zasadzie gdyby nic nie zrobić z tą ustawą, no to mamy nową szansę uruchomienia kolejnych kredytów 2025, 2026, bo taki jest stan faktyczny. Powiedz mi, co wiemy o realizacji tych kredytów? Ponad, zdaje się, 100 000 wniosków było złożonych w ogóle na ten bezpieczny kredyt. Z tym końcem i nie końcem to jest tak, że faktycznie on nie został program skończony, po prostu pieniądze na ten rok się skończyły, tak jak powiedziałeś. Nie ma już od 2 stycznia 2024 był pierwszym dniem, kiedy nie były w żadnym banku przyjmowane już nowe wnioski o kredyt. Natomiast cały czas w bankach, tam w tym systemie BGK trwa ta cała rejestracja tych wniosków. Będzie to trwało do 7 stycznia, bo taki czas mają banki, więc w okolicach 8 my możemy uzyskać potencjalnie rzetelne informacje, ile tych kredytów zostało złożonych. Ja uważam, że podjedziemy pod 100 000. To znaczy może być 80-90. Z umowami, nie z wnioskami, bo wniosków to wnioskami, jest więcej. Z samymi wnioskami, tak, zarejestrowanymi, tymi pojedynczymi, tak. Umów mamy 56 000 na 28 grudnia, natomiast były święta, nie, tam wiesz, to po prostu umowy nie były w bankach podpisywane i w tym tygodniu było mało podpisanych, ale wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz, z tymi kredytami na 2025, co do zasady faktycznie, na 2024 nie mamy, ale lecimy, powiedzmy, że od 1 stycznia z tym budżetem na 2025 rok, prawda? Tylko weź jedną sprawę pod uwagę, że budżet na 2025 miał starczyć na dopłaty wcześniejszych wszystkich kredytów, no i to, co jeszcze zostanie, to na nowe kredyty. Tak? Jeżeli my teraz ten pułap przeskoczyliśmy o, nie wiem, 0,5 miliarda, miliard, to co się może okazać? Że budżet z 2025 roku wystarczy tylko i wyłącznie na obsługę kredytów z 2023, tak? No bo w 2024 to w ogóle nic nie udzielamy, tak? Znaczy może się okazać jeszcze paradoksalnie, tak, że tutaj podobno minister Hetman na ten nowy Mieszkanie na Start zarezerwował 500 milionów, ale chyba panie ministrze, sądzę, że trzeba będzie dołożyć tych pieniędzy. To się nie da przenieść z przyszłości, tylko trzeba będzie jakoś Bank Gospodarstwa Krajowego będzie musiał znaleźć pieniądze na dopłaty do tych kredytów, które już zostały udzielone i które jeszcze zostaną udzielone, bo zauważ, że ty mówisz o grudniu, o czymś tam, ale umowy, które są zarejestrowane, to jest ileś 10 000, a jeszcze przez cały styczeń będą rejestrowane kolejne umowy,
bo przecież nawet czas dłużej. rozpatrywania wniosków jest dłuższy niż tydzień, więc to, co wszystko było składane w grudniu i być może nawet pod koniec listopada, zależy jaki tam bank jak się śpieszy, to będzie umową już, która powstaje w styczniu, tak? I te pieniądze BGK musi znaleźć i być może to trzeba będzie do tych 941 milionów przewidzianych na dopłaty dorzucić kolejne kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset milionów, kto to wie. Zgadzam się, nie dyskutuję z tym, tak to będzie musiało być. Tutaj akurat przypomniała mi się jedna rzecz, jeszcze a propos tych informacji dzisiejszych, że jest taka pewna sprzeczność, to wynika z tego, że my nie wiemy dużo o tym programie, że pan minister będzie to jeszcze przekazywał, no mam nadzieję, że tak będzie bardziej spójnie to przekazywane, bo mi nie chodzi o to, że ten program jest zły, bo ja go nie będę oceniał jakoś tam specjalnie, tak, po tam jakichś szczątkach informacji, natomiast to, co powiedziałeś, ten sposób komunikowania, kurczę, no mógłby być lepszy i to byłoby fajniejsze, byłoby jaśniejsze, natomiast weź pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli schodzimy z kredytem, no z oprocentowania, no już będzie od 0 do 1,5% oprocentowany, załóżmy nie 2%, czyli dopłata będzie większa. Na razie nie zakładamy jakichś wielkich, no chyba że zakładają bardzo duże obniżki stóp procentowych już w tym roku, nie sądzę, chyba tego aż takimi optymistami nie są. Natomiast 500 milionów ma starczyć na 50 000 kredytów. To znowu jest takie wyliczanie, jak pamiętasz na początku, nie? Bezpiecznego kredytu. 10 000 w tym roku, w ogóle jakieś kwoty nie wiadomo skąd. No ale jak 500 milionów ma starczyć na 50 000 kredytów? To by oznaczało, że średnia dopłata w 2024 roku to jest 10 000 złotych. Krzysztof, a my mówimy o zwiększeniu tej dopłaty, tak? Krzysztof, wiesz, ja sądzę, że to w ogóle nie rozbierzemy tego pomysłu, bo ta niespójność informacyjna, ten właśnie falstart wskazuje na to, że w zasadzie to chyba tego programu nie ma. To są jakieś hasła rzucone. Nie wiem, czy dobrze przeliczone. Ty widzę, też masz wątpliwości co do tego. W każdym razie ja uważam, żeby tak już zmierzać do końca audycji, to ja uważam, proszę Państwa, że jeżeli wejdzie pomysł tych dopłat, kredytów, rynek mieszkań może być nadal ciągnięty w górę, chyba że gdzieś w pracach Sejmu, w pracach w ministerstwie po drodze nastąpi jakieś otrzeźwienie. Widzimy też, że minister Hetman nic nie mówi na przykład na temat rozwoju, przynajmniej na razie, budownictwa komunalnego, które jest trudniejsze, które byłoby faktycznie pomocą dla tych biedniejszych, którzy nie mają mieszkań, bo ten program taki jak teraz widzimy, to jest raczej skierowany wyraźnie do tych bogatszych, przynajmniej tak jak wynika z informacji. Ja chciałbym podziękować Państwu, chyba że Krzysztofie chcesz coś jeszcze dodać? Nie, myślę, że będziemy mieli później więcej do powiedzenia, tak, bo też nie ma co przesadzać. Ja uważam, znaczy ja kibicuję tak naprawdę. To nie chodzi o temu programowi, tylko żeby to kibicuję, żeby był dobry, rozumiesz? Jak gdzieś kiedyś próbowałem wywołać taką dyskusję, że jeżeli już wszyscy po tym półroczu wiemy, że jest, no już teraz był, ale że jak wtedy to, że jest taki bezpieczny kredyt 2%, to weźmy go, rozbierzmy na czynniki pierwsze, wyrzućmy z niego, jak z klocków, wiesz, te elementy, które powodowały, nie wiem, wzrost cen, no wszystkie negatywne skutki. Zastanówmy się, jakie jeszcze negatywne skutki mógłby spowodować, tak? Jak taką podstawę, wiesz, do czegoś. Dołóżmy może jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś stop lossy, typu właśnie cena metra kwadratowego, jakieś inne rzeczy i zobaczmy, co nam wyjdzie, tak? Czy uda się, czy w ogóle jest możliwe stworzenie czegoś, co będzie, nie wiem, bliskie ideału, wiesz, tam górnolotne słowa, ale wiesz o co chodzi. I wiesz co się stało? Dyskusja się nie przyjęła. No, nawet wśród osób, które przez długi czas krytykowały bezpieczny kredyt, tak? Wiedziały, co jest źle. Wiesz, zauważyłem, że w Polsce trochę mamy takie do czynienia z takim podejściem, że my jesteśmy fajni i super nam idzie wytykanie palcem tego, co jest złe, ale jeżeli już ktoś nas zapyta, a jak powinno wyglądać dobrze, to my nie mamy do końca rozwiązania.
To tak były już takie partie polityczne świętej pamięci, jeden z panów liderów, pan Andrzej, tak, często pokazywał, to jest źle, ale to był taki przykład trochę, że właśnie nie było tego rozwiązania, nie było tego i tu trochę też mam, dlatego mamy z tym do czynienia i dlatego chodzi mi o to, podsumowując, że dajmy im chwilę, żeby oni jednak tam poukładali te klocuszki. Ja zakładam, że to są założenia, bo ja nie widziałem tej informacji o tym, że to jest połowa roku. To może świadczyć o tym, że naprawdę mogą być jakieś jeszcze konsultacje, że będą zaproszone osoby spoza, no nie wiem, świata polityki, bo nie wiem, kto w tym bierze udział. Tak? W bezpiecznym kredycie widzieliśmy te twarze, Krzysztof, każdy może konsultować, brać udział w konsultacjach społecznych. Są osoby zainteresowane, czy też w ogóle organizacje zainteresowane jednym lub drugim, lobbyingowe. Tak, to jest ważne jest jednak, żeby też wysłuchiwać tych konsultantów, a co do tego, jak ten program można byłoby poprawić, no to ja widziałem dyskusje eksperckie, sam w nich uczestniczyłem, wiemy jak to poprawić, co było złe, wiemy, tylko że tego nikt nie chce słuchać, ponieważ przyjęło się, politycy przyjmują coś, co jest pod kątem do wyborów, a potem choćby potop. Proszę Państwa, kończąc dzisiaj audycję, dziękuję Wam bardzo i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, pisania w komentarzach, co sądzicie o tym kredycie, no i jeszcze zrobimy pewnie audycję na ten temat w przyszłości, bo to będzie gorący temat. Dziękuję, cześć i czołem. Dziękuję, pozdrawiam.